Cześć, hello, CEO Stock. Zanim zaczniemy, dwa króciutkie ogłoszenia. Zapraszam na grupę na Facebooku Retro z Serca i Pasji. Grupa pomalutku rośnie, jest nas coraz więcej. Pojawiają się coraz ciekawsze osoby. Zapraszam. Druga sprawa, jeśli jest taka możliwość, uprzejmie proszę o wsparcie finansowe. W opisie do filmu macie link do Coffee2, Buy Coffee oraz Blika. Jeśli nie jesteście w stanie wysłać mi jakichkolwiek pieniędzy, nie ma najmniejszego problemu. Uprzejmie proszę o obejrzenie któregokolwiek z moich filmów. Walczę z chorobą nowotworową. Chcę żyć, chcę nagrywać. Dzięki za wsparcie. Czołówka. Bohaterem jest Samsung J700. Telefon, który miał premierę w 2008 roku. Jak widać, egzemplarz używany. Ten odcinek chciałem podzielić na 3 części. W pierwszej opowiem o tym małym cudeńku. W drugiej go sobie włączymy, pokażę Wam, co to potrafi. A w trzeciej pójdziemy sobie na dwór, porobimy zdjęcia, pokręcimy jakieś filmy. Więc zaczynajmy. Telefon ma wbudowane 10 MB pamięci. Można tą pamięć rozszerzyć o kartę SD. Tutaj mamy złącze na microSD. Telefon obsługuje karty do 2 GB. Teraz Wam to pokażę. Mam również kartę 4 GB, ale ona jest z tym telefonem nie działa, ponieważ jest SDHC. A ten sprzęt obsługuje tylko karty zwykłe, które nie mają dopisku SDHC. Współczesny świat już zapomniał o takich wynalazkach. Wkładałem kartę SDHC, tak z ciekawości, do tego telefonu. On wydaje z siebie dźwięk, że wykrywa włożenie karty, no ale nie da się na nie zapisać żadnych danych. Taki ci los. No 2 GB wystarczają, można tu zmieścić naprawdę bardzo dużo danych. Zresztą do tego wrócimy. Z drugiej strony mamy złącze ładowania oraz złącze słuchawkowe. Tak ono wygląda. Nie ma tutaj USB-C, nie ma tutaj micro USB. Jest patent stosowany przez Samsunga. To były czasy, kiedy każdy producent robił swoje gniazda, jak się mu podobało, na co miał ochotę. No i oczywiście było to niekompatybilne z czymkolwiek innym. Wyjątkiem był poprzednik tego telefonu, wyprodukowany przez firmę Sarzem. Miałem taki sprzęt w 2006 roku. Sarzem 501X, on miał złącze mini USB. Wtedy to się nie nazywało fachowo mini USB, znaczy fachowo się nazywało mini USB, natomiast w takim obiegu nie funkcjonowała ta nazwa. Funkcjonowała nazwa kabel do aparatu. Więc jak się szło do sklepu, chciało się kabel do aparatu, dostawało się kabelek mini USB, taki sam jaki ma PlayStation 3 do padów i za pomocą tego kabelka można było podłączyć i wymieniać dane telefonem Sarzem 501X. No ale dzisiaj nie o Sarzemie, dzisiaj o Samsungu. Ja go kupiłem na Carbucie, czyli brytyjskim takiej. To jest taka potoczna nazwa, znaczy to nie jest potoczna nazwa, to jest oficjalna nazwa. Carbut to po polsku brzmiało coś jak pchlitarg albo garażówka. Taka pełna nazwa to jest Carbut Sale, bo jak się powie same Carbut, to w języku angielskim znaczy bagażnik, więc ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Trzeba powiedzieć sprzedaż z bagażnika, Carbut Sale. To wtedy wiadomo, o co chodzi. Tam dostałem ten telefon za funta i on bardzo długo leżał, no przynajmniej rok. Aż w końcu postanowiłem się za niego wziąć, uruchomić i zobaczyć, jak to działa, wrócić do wspomnień. Podłączyłem ten telefon do ładowania i momentalnie ta klapka tylnia, tu jest, przepraszam, tylnia klapka. Nie, no tu jest, wybaczcie. Ta tylnia klapka wystrzeliła, wywaliło ją. Oryginalna bateria, która tu była, spuchła do tego stopnia, że tą klapkę wywaliło. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale... Nie no, widać, że jest gruba. Co ciekawe, nadal trzyma tyle prądu, że ten telefon działa przez jakieś tam pół godziny. No ale nie ryzykowałem już użytkowania tego. Na eBayu kupiłem zamiennik. Potem się okazało, że 2 zamienniki mi przyszły. No, to były czasy, kiedy telefon miał baterię wyjmowaną. Tutaj mamy oryginał pełnoletni. Tutaj mamy zamiennik. To wygląda z jednej strony, tak to wygląda z drugiej strony. Można sobie przykleić zdjęcie, zobaczyć. Klapka z telefonem. Informacje o samym telefoniku tutaj mamy. SGH-J700 to jest model. Jest informacja o tym, że jest Bluetooth. Jest informacja, w jaki sposób wkłada się kartę SIM. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo no mam go co najmniej rok, jeśli nie 2 lata.
Karta SIM, która była w tym telefonie, nadal działa. Jest aktywna. Jest załadowana kwotą 26 funtów. Biłem się z myślami, co z tym fantem zrobić. Ja nie wiem, czy to jest abonament, czy to jest prepaid. No jeśli to jest prepaid, no to trudno, żeby to rok działało, czy tam półtorej nawet. Doszedłem do wniosku, że po nakręceniu tego filmu ja tą kartę wyciągnę i podtnę na żyletki. Nie chcę nikomu problemów robić. Dobrze, mamy kartę SIM. Mamy baterię, akumulator, to się fachowo nazywa, nie bateria. Chociaż jakbym chciał być tak bardzo fachowy, to by trzeba było powiedzieć bateria akumulatorów. Wkładamy klapkę. Jeśli kiedyś będziecie mieli taki bardzo stary telefon, jakiegokolwiek typu i chcecie się dostać do środka, to tutaj macie trika. Jest strzałeczka. Jak trzeba pchać. W ten sposób, tak? Otwarte. To był mój pierwszy taki nowoczesny telefon, który mnie wprowadził właściwie w XXI wiek. Świeżo przed nim miałem Sagema 501X, który też już tam miał dosyć spore możliwości. Potrafił nagrywać filmy 15-sekundowe, jeśli się nie mylę. Miał aparat również 1,2 czy 1,3 megapiksela. Było złącze na karty SD, co wtedy było takim wypasem naprawdę sporym, bo razem z tym telefonem dostałem kartę 128 mega. Robiło to wrażenie. I ten telefon Sagem 501X nie miał IRDY. Nigdy nie miałem tak, żebym używał i korzystał telefonu z IRDą. Jakoś z tych monochromatycznych Nokii czy tam starszych Sagemów przesiadłem się od razu na coś kolorowego, co miało już Bluetootha, nie było IRDY, slot karty pamięci. No i później w moje ręce wpadł Sagem. Zakupiłem go w polskiej sieci Plus, na tak zwany Plus Mix. Było to takie połączenie kontraktu z prepaidem. To znaczy zobowiązałem się do tego, że kupię 42 zasilenia w Plusie, w prepaidzie i po tych 42 zasileniach bodajże za kwotę, nie pamiętam już zupełnie, czy to było 30 czy 40 zł. Umowa była wykonana, ja sobie mogłem zrobić z telefonem co chciałem. Zwykle wyglądało to tak, że się brało kolejną umowę, tak, z nowym telefonem. Wtedy na ten telefon był szał. Bardzo wielu ludzi, bardzo wielu moich znajomych go miało, bo można go było właśnie w owym miksie czy w abonamencie dosyć łatwo zdobyć, więc każdy go brał. No i miał on naprawdę fajne możliwości. W ogóle rozsuwane, kurczę, wypas taki totalny, nie? To naprawdę wtedy robiło wrażenie. Powiem wam następnego trika, który jest kompletnie nieznany obecnie. Telefon oczywiście nie ma kamery do robienia zdjęć selfie, ale selfie można było robić. Obracało się telefonik i on tutaj ma lusterko, takie malutkie lusterko, w którym się odbija mój iPhone. Jest kamera 1,3 megapiksela, jest lusterko, naraz informacje, bo wtedy tym się trzeba było chwalić, że mamy 1,3 megapiksela, to naprawdę było dużo. Ja pamiętam, jakie byłem zachwycony jakością tych zdjęć, ponieważ wcześniej używałem, przed jeszcze tym Sagemem 501X, używałem tego tutaj zabytkowego telefonu. Jak doczytałem, on ma 0,1 megapiksela kamerę. Tam 300, bodajże 50 na 200 coś pikseli. Więc słabizna, nie ma kart pamięci, 1 MB pamięci wbudowanej, nie da się tego rozszerzyć. Więc tu była bieda. No tu już była naprawdę nowoczesność. Można było słuchać muzyki, oglądać filmy. Ja naprawdę na tym telefonie oglądałem filmy. Surfować po internecie. Ja używałem na nim Opera Mini w Jawie. I jak się wzięło pakiet internetowy, to naprawdę działało. Ten telefon, otwierał drogę na świat. Co prawda YouTube jeszcze się na nim nie uruchamiał. Znaczy można było wejść na YouTube'a przez tą Operę w Jawie, ale filmów się oglądać nie dało. Bodajże wczoraj, jak oglądałem programy, jakie są dostępne w Jawie, to znalazłem, że był YouTube w wersji Java. W 2008 nigdy on nie wpadł mi w ręce. No ale trzeba też powiedzieć, że w Polsce 2008 rok, YouTube nie był jakoś rozwinięty, nie? Tam nie było zbyt wiele rzeczy takich do oglądania. Wtedy jeszcze. Dobrze, włączmy sobie ten telefon. Tak wygląda start. I od 700 mamy tapetę. Tak go sobie skonfigurowałem. Wyświetla mi się kalendarz. Mamy sieć kartą SIM, że jest w sieci Tesco. Nie wyciągałem jeszcze tej karty SIM. Za chwilę sprawdzę, czy tam jest SIM-lock, czy nie ma SIM-locka.
bo jestem bardzo tego ciekaw. Oczywiście jak to wygląda z telefonami kupionymi na takich wyprzedażach, znalazłem tam mnóstwo prywatnych rzeczy, prywatnych zdjęć, kontaktów i tak dalej. Z tym telefonem było dokładnie to samo. Oczywiście to idzie do wykasowania, no bo nie będę takich rzeczy udostępniał, nie jestem wariatem, ale no ludzie dbajcie, tak? No jak telefon wyrzucacie, wyciągacie czy coś tam, no to warto byłoby go wyzerować, tak? Standardowo mamy książkę kontaktów. Ja tutaj dzwoniłem na pocztę głosową i dzwoniłem do Tesco, bo byłem w szoku, że ta karta SIM działa nadal. I właśnie stamtąd się dowiedziałem, że nadal mam kupę pieniędzy. Kupiłem telefon za funta i mam na nim kartę SIM ze środkami 26 funtów, no... I te środki są aktywne, mogę z nich tak teoretycznie korzystać, no ale jak już mówiłem, karta idzie do cięcia. Jest oczywiście tutaj mnóstwo numerów telefonów, na które ktoś dzwonił. Ja to zamarzę, nie będę wam tego pokazywał, no bo nie ma sensu. Nie mam pojęcia, kim są ci ludzie, no... Tak jak mówię, ktoś mi dał niezłą skrzynkę pamięci, tak? Interesują mnie tutaj aplikacje, które są. Ten telefon ma wbudowane radio. Żeby radio działało, trzeba mieć podłączone słuchawki. Tak jak tutaj nam się pokazuje, bez słuchawek radio FM nie działa. Z tego względu, że ten telefon wykorzystuje słuchawki jako antenę. Można podpiąć słuchawki, radio się uruchomi. Można włączyć tryb, że tak powiem, głośno mówiący. To znaczy to radio gra, telefon leży na stole, ale słuchawki muszą być cały czas podłączone, aby to działało. No współczesne telefony nie są wyposażone w radio, więc nie ma tego. Można sobie słuchać radia przez internet, ale tak, żeby odbierać radio FM, no to na współczesnym smartfonie się nie da. Mamy notatki głosowe. I patrzcie, też tutaj ktoś mi zostawił nagranie 28-minutowe. Mamy notatki głosowe, więc możemy sobie w tej chwili coś tam nagrać. Za chwilę to sobie możemy odtworzyć. Starczy tego na pół godziny, tego dyktafonu. Możemy sobie w tej chwili coś tam nagrać. Za chwilę to sobie możemy odtworzyć. Starczy tego na pół godziny, tego dyktafonu. No jakoś nie powala. 2008 rok. Mamy odtwarzacz muzyki. Mając kartę 2 giga, można tutaj naprawdę zmieścić sporo filmów w formacie 3G i mnóstwo muzyki. No, ten telefon był super. Ja byłem naprawdę z niego zadowolony. I właśnie dlatego postanowiłem wrócić do tego modelu po latach. Możemy sobie zrobić playlistę utworów, jakich chcemy i sobie słuchać. Standardowo ten telefon, pamiętam, on miał ten utwór wgrany, że tak powiem oryginalnie. No Elvis Presley to nie jest, ale gra, działa przyjemnie. Oczywiście jeśli mamy kartę pamięci, no to możemy sobie wgrać muzykę. Ja wam tutaj tego nie będę puszczał, bo za chwilę tutaj YouTube to przytnie, ale jest i działa. Wróćmy do naszych aplikacji. Możemy sobie edytować zdjęcia. Ja z tego tak faktycznie nigdy nie korzystałem. Nie miałem takiej potrzeby. Natomiast moja wtedy ówczesna dziewczyna, no to ona namiętnie w tym grzebała. Bez przerwy, tworząc różnego rodzaju dziwne twory. Ale zobaczcie, możemy sobie zdjęcie przerobić na przykład na czarno-białe. O, działa. Inną dla mnie bardzo ważną funkcją był oczywiście Bluetooth. I co ciekawe, wymieniałem z nim dane za pomocą współczesnego telefonu. To jest Samsung Fold 4. W chwili, gdy nagrywam ten film, no to już jest 6 nawet dostępna, ale ja nie widzę zupełnie potrzeby zmiany. Nie podążam za trendami, aby zmieniać telefon co pół roku. Bluetootha sobie możemy włączyć. Normalnie ja go mam wyłączony, no bo on potrzebuje dosyć dużo prądu, więc wiadomo, skraca czas pracy na baterii, więc nie ma sensu go używać, tym bardziej, że ten telefon nie współpracuje ze smartwatchem. Nie ta epoka. No ale mamy tam jakieś tam zdjęcie przykładowe. Wyślijmy je, spróbujmy, czy się uda. O, widzi folda. No proszę. 2008 rok kontra 2023. Ja ten telefon kupiłem. Mamy. Proszę. Takie jakości. Ten telefon się tak składa, a ten telefon się tak składa. Z Bluetootha korzystam namiętnie w celu przesyłania danych z
tego telefonu do Samsunga. Nie robię na odwrót. Naściągałem sobie gier z internetu, żeby sobie pograć, bo po to kupiłem ten telefon, aby sobie wrócić do starych gier, ale zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, o której kiedyś pamiętałem. Nie da się przesyłać gier Java przez Bluetootha. To znaczy prześlemy te gry, ale one nie będą działać. Nie da się ich ani zainstalować, ani się ich nie da uruchomić. Error. Więc ściągnąłem sobie paczkę gier z internetu, załadowałem na kartę SD. Niestety mój Windows 10 nie chce współpracować z tym telefonem. Włożyłem kartę SD, no i gram. Moja żona się ze mnie śmieje, że zacząłem korzystać z takiej starej, przestarzałej technologii. Bo wieczorem widziała mnie właśnie z tym telefonem. Grałem tam sobie w gierki Java. Jest oczywiście emulator gier Java. Ja to uruchamiałem na Samsungu. Udało mi się uruchomić tam kilka gier, ale kurczę no, bez takiej fizycznej klawiatury naprawdę się w to nie da grać. Albo jest przynajmniej bardzo ciężko. Przejdźmy teraz do filmów. Mamy zakładkę wideo. Przechodzimy na kartę pamięci i zgrałem sobie kilka filmów i chciałbym wam pokazać, jak to działa. Pierwszy to jest trailer. Myślę, że YouTube się do tego nie przyczepi, że pokazuję wam trailery z filmów. Robocopa z 1987 roku. I teraz wam sprzedam kolejny trik, o którym świat zapomniał. Dam ciszę, aby nie przeszkadzało. Pierwszy film, który ja obejrzałem na tym telefonie, to był Spider-Man. Ja go właśnie obejrzałem w ten sposób, na takiej znaczku pocztowym, bo cały ekran ma 2 cale. No to tutaj mamy chyba w okolicach 1 albo jeszcze mniej. Dopiero przypadkiem zupełnym odkryłem trik, że można zrobić coś takiego. I w ten sposób oglądać film. Kolejne filmy, które sobie konwertowałem formatu 3G, no to już oglądałem w ten sposób. No to była wtedy rewolucja, taka naprawdę totalna rewolucja. Ja miałem wtedy dziewczynę we Wrocławiu, no i 2 godziny się pociągiem jechało z Rybnika do Wrocławia. Mogłem sobie wgrać kilka filmów, mogłem sobie wgrać książki, bo były książki w Jawie. Wgrywało się taką właśnie aplikację. Książka była sama w sobie była aplikacją. Instalowało się to jak grę i można było czytać. Wracając jeszcze do filmu, można sobie obrócić, widzicie? W ten sposób, tym oto guzikiem. Obracamy sobie. Można było sobie telefon w ten sposób zamknąć, no i oglądać film. No to wtedy była naprawdę rewelacja. XXI wiek, multimedia i tak dalej. Teraz to się wydaje śmieszne. Jeszcze wam pokażę jedno nagranie, które ja nagrałem w 2016 roku. Przekonwertowałem je do formatu 3G. Dokowanie promu we Francji. Jak się płynie promem z Wielkiej Brytanii do Francji. Aczkolwiek teraz patrzę, że to jest Wielka Brytania, to nie jest Francja, wybaczcie. Patrzę właśnie po tych górach. Taką jakość się miało w 2008 roku, oglądając filmy. Naprawdę wtedy, w tamtych czasach było to wystarczające. Człowiek nie myślał o takich pojęciach jak Full HD, 4K czy cokolwiek innego. O, może tak to zrobię. Ale ten telefon jest porysowany, nie? No ale cóż, no. Nie jest to sprzęt nowy. Dobrze, no nie będę was zanucał takimi rzeczami. Przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej. Czyli do gier. Aplikacje, gry i inne. No, nie mam tutaj wgranej Opery Mini, raczej nie uważam tego za jakkolwiek interesujące, ale gry zdecydowanie tak. Pierwsze co wam chciałem pokazać to Milionerzy. Gra w języku polskim zajmuje 108 KB. Pamiętacie ten teleturniej? Proszę, wygrałem 100 zł. Ale chciałem wam pokazać wątki amigowe. Specjalnie się do tego przygotowałem. Proszę. Gra się to w ten sposób, że lewo-prawo sterujemy celownikiem, a klikając do przodu idziemy. No sterowanie w tej grze to jest jakaś porażka, tak? I ja nie wiem kto i jak był w stanie w coś takiego grać. Ja na przykład strzelam
ale nie da się już poruszyć celownikiem, więc albo strzelamy, to jest jakaś katastrofa. Ta gra jest kompletnie niegrywalna. Wersja amigowa jest bardzo trudna. Ja tam utknąłem bodajże w 8 misji, bo sobie postawiłem za cel, aby przejść tą grę bez straty ludzi. Co raczej będzie bardzo trudne. Patrzcie, cały czas strzelam. Udało się, udało się. No, nie wyobrażam sobie, żeby w to grać tak na dłuższą metę. Kolejna gra, którą chciałem wam pokazać. Street Fighter 2. Wybieramy angielski. I zobaczcie, jak to się gra. O, i chyba przegrałem. No już druga runda. Dlaczego on raz kopie, a raz... Ej! Już? Normalnie jak 15-latek przed tym, no. Wiecie. Bardzo dużo było krapów. Niesamowite ilości gier, w które no nie dało się grać. Ale są również perełki, które bardzo lubię, bardzo mi się podobają. O tej grze zrobię osobny odcinek. Kojarzycie tą nazwę? Pechowy prezent Miasto Śmierci Rycerzom Roku. Wczoraj autor sam wysłał mi tą grę. Ja w nią gram. Poruszamy się w Wielkiej Brytanii. Patrzcie, nawet idzie sobie zooma zrobić. Ta gra była naprawdę fajna. O, wycieraczki są. Tu są chyba wycieraczki, tak. Tak. O tej grze trzeba będzie więcej opowiedzieć, bo ja dużo czasu przy niej spędzam. Pamiętacie 13 z PlayStation 2? Oczywiście była wersja na Jawę, no bo wtedy wszystko, co miało wychodzić na komputery czy konsole, musiało też być na Jawie. Rynek mobilny rozwijał się bardzo dynamicznie. No. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze w dzisiejszych czasach pamięta, ale jak były jakieś tam czasopisma z typu programem telewizyjnym, czasopisma dla kobiet, czy coś, cokolwiek, na ostatniej stronie zawsze była prezentacja jakiejś tam firmy, która oferowała dzwonki, oferowała gry, motywy. Wystarczyło wysłać odpowiednio płatnego SMS-a, no i dostawało się linka do pobrania tego. No, płaciło się 2 razy, bo płaciło się za to, żeby wysłać tą wiadomość i płaciło się później za pobranie tej gry. No a pobranie 100 czy 200 KB w 2008 roku, no to był wyczyn. O, zginąłem. Ta gra jest fajna. No jak widać, ten telefon to są takie możliwości pomiędzy Commodore C64 a Amigą, coś pomiędzy. Prócz oczywiście rozdzielczości, no bo rozdzielczość tutaj jest tych gier 128 pikseli na 160. Ale mam dużo fajnych wspomnień z tym sprzętem. Jak widać, mam dosyć sporo gier zainstalowanych, więc wracam z wspomnieniami. Dobrze, chodźmy na dwór i zobaczmy, co to potrafi. 176 pikseli na 144. Nagrywamy wideo. Witamy w 2008 roku. Tak się prezentuje ten retro zabytek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi. Do widzenia. Bye bye. Wisont lata szro.